Cześć Laguna Fani. Dzisiaj chciałem wam pokazać, w jaki sposób rozwiązałem swój problem z zaworem EGR. Na początek odpalam samochód z podłączonym, aczkolwiek uszkodzonym zaworem EGR. Zwróćcie uwagę na to, jaki dym wydobywa się z wydechu podczas uruchamiania silnika. Silnik chwilowo pracuje równo, zwróćcie uwagę na jego obroty, bo za chwilę samoczynnie zgaśnie. Uruchamiam go ponownie i, tak jak poprzednio na starcie, z wydechu wydobywa się siwy dym. Teraz zabiorę samochód na przejażdżkę, zwróćcie uwagę, jak się zachowuje silnik. Spójrzcie też na deskę rozdzielczą, na której cały czas świecą się dwie kontrolki oraz komunikat "Skontroluj układ wydechowy". O, zdycha, uratowałem. Spada poniżej 1000 obrotów i nie chce się podnieść. O, nie mogę dodać gazu. I zgasł. Skontroluj układ regulacji prędkości. Przez chwilę był komunikat. Skontroluj układ wydechowy. Czasami gaśnie, czasami się zaświeca. Najczęściej się to dzieje przy schodzeniu z obrotu. Do skrzyżowania nie wiadomo, czy ruszymy ze skrzyżowania. Teraz pracuje normalnie. Ale cały czas błąd jest. Chociaż sami widzieliście, że samochód potrafi sam zgasnąć. Obwód czynnika pozycji zaworu EGR, regulacja położenia zaworu EGR, zgodność informacji multiplexowych dla regulatora ogranicznika prędkości, regulacja położenia zaworu EGR. Błąd już nam się wyświetlił 2 razy. $237 000, 54 km. O, jest trzeci raz, usterka się wyświetliła. Także co chwila jest błąd z zaworu EGR. No dobra, dosyć tej jazdy, bierzemy się za demontaż EGR-a. W tym miejscu jest kostka EGR. Gdy samochód robił mi takie niespodzianki, ja ją po prostu odpiąłem.
Wówczas samochód przestał gasnąć i pracował normalnie. Jedyny mankament to taki, że na desce rozdzielczej non-stop świecił się komunikat o awarii układu wydechowego spowodowany przerwą w obwodzie zaworu EGR. Kolejna kostka, którą wypinam, to kostka przepustnicy. Dalej mamy czujnik ciśnienia do ładowania, który bierze sobie pomiar z tej plastikowej rury. W tym miejscu powinna być nakrętka, którą teraz powinienem odkręcić. Odkręcam dwie śruby na klucz 10 mm, mocujące metalową rurę powietrza doładowanego, która jest przymocowana do kolektora ssącego. Na końcu rury znajduje się metalowa spinka, którą należy wyjąć w celu całkowitego uwolnienia tejże rury. Tak właśnie wygląda ta spinka. W tym momencie rura swobodnie daje nam się wyciągnąć. Teraz mamy dobry dostęp do 3 śrub mocujących EGR do kolektora ssącego. Odpinam ostatnią kostkę od czujnika ciśnienia do ładowania. Kluczem 7 mm odkręcam opaskę zaciskową na plastikowej rurze. Odkręcam też nakrętkę 10 mm mocującą czujnik ciśnienia do ładowania. Rurę opuszczam na dół, aby mieć lepszy dostęp do śrub. Kluczem 8 mm odkręcam wspornik mocujący przepustnicę do bloku silnika. Kluczem 10 mm odkręcam 3 śruby mocujące zawór EGR do kolektora ssącego. Teraz odkręcam metalową rurę recyrkulacji spalin od chłodnicy spalin. Po odpięciu 3 kostek i odkręceniu 9 śrub można swobodnie wyciągnąć zawór EGR wraz z przepustnicą i rurą recyrkulacji spalin. Jak widać na załączonym obrazku, wcześniej niepotrzebnie odkręciłem 3 śruby, które swobodnie można odkręcić po wyjęciu zespołu recyrkulacji. Śruby odkręciłem poza kadrem, więc nie widać tego na filmie. W tym też momencie można swobodnie odkręcić metalową rurę recyrkulacji spalin od zaworu EGR, co też uczyniłem poza kamerą. Jak widać, sam zespół recyrkulacji spalin jest w miarę czysty, dlatego iż był odłączony, przez co działał tak, jakby był zaślepiony. W zaworze widać tylko cieniutki film olejowy, który nie jest żadną wadą. Troszeczkę brudniejsza jest rura w środku, ale z tym też sobie poradzę. Jak widać, już większy brud znajduje się pod kopułką. Tak czy inaczej, całość idzie do kąpieli w myjce ultradźwiękowej. Do myjki wlałem około 10 litrów wody i około 1 litra płynu Tenzi Brudex. Kąpiel odbyła się w temperaturze 50 stopni przez 30 minut.
Po kąpieli całość została wypłukana bieżącą wodą i wstawiona do myjki na 10 minut w czystej wodzie w celu wypłukania całego detergentu. Jak widać, nawet rura, która była najbrudniejsza, została dokładnie oczyszczona w każdym zakamarku. Całość jest gorąca, więc wszystko szybko wysycha. Skoro zawór EGR mamy już na wierzchu, sprawdzam, czy silniczek sterujący jest sprawny. Na początek sprawdzam jego rezystancję, która oscyluje w granicach 5 ohm. Po czym baterią 9V sprawdzam, czy silniczek pracuje. Jak widać, silnik pracuje w obydwu kierunkach, więc mogę składać zawór. Teraz na zdjęciach pokazane jest, w jaki sposób został uszkodzony mój zawór EGR. Cały problem polega na tym, że zużyła się zarówno przekładnia, jak i obudowa, co powoduje nadmierne cofanie się zaworu. Dodatkowo na przekładni został ścięty klin ustalający położenie magnesu. Ja poradziłem sobie z tym przy użyciu kleju i kawałku plastiku. Magnes przykleiłem na stałe klejem cyjanopanowym, natomiast aby przywrócić prawidłową pozycję zaworu, podkleiłem kawałek plastiku klejem dwuskładnikowym. Po odczekaniu 24 godzin, aż klej utwardzi się, przystąpiłem do montażu całego zespołu. Montaż odbywa się w kolejności odwrotnej do demontażu. Na początek przykręcam rurę recyrkulacji spalin, gdyż jest ona elastyczna i w razie czego będę mógł przeprowadzić korekcję ustawienia całego zespołu zaworów. Kolejnym etapem jest przykręcenie zespołu zaworów 3 śrubami do kolektora ssącego. Następnie przykręcam wspornik mocujący zespół do bloku silnika. Zakładam plastikową rurę zasilającą powietrzem i przykręcam opaskę. Jednocześnie na swoje miejsce wraca czujnik ciśnienia do ładowania. Z powrotem podłączam kostki do elementów elektronicznych. Na metalową rurę powietrza wraca zabezpieczenie. Gdy zabezpieczenie wróciło na swoje miejsce, mogę zatrzasnąć rurę w miejscu docelowym. Teraz pozostało tylko usztywnić rurę 2 śrubami. Przed odpaleniem silnika wykasowałem błędy, ale tego już nie muszę Was uczyć. Zawór nie wymagał ponownego przyuczenia, na desce nie świeci się żadna niepotrzebna kontrolka. W ramach testu przejechałem kilkadziesiąt kilometrów, silnik zaczął pracować równiej i bardziej aksamitnie, a z wydechu nie pojawił się żaden niepokojący dym.
Mam nadzieję, że moja pseudonaprawa posłuży mi długi czas, a ten filmik pomoże Wam z Waszymi zaworami. Zapraszam do naszej grupy na Facebooku Laguna Fan i Zorax. Pozdrawiam, cześć.